Hejo, z tej strony Hejta, zapraszam was dzisiaj do kolejnego odcinka z fajnych, ciekawych, super teorii, które dla was przygotowałem z Poppy Playtime Chapter 3. Mam nadzieję, że jesteście zaciekawieni, jaką kolejną ciekawą teorię dla was przygotowałem. Mam nadzieję, że będziecie chcieli jej wysłuchać oraz napisać w komentarzu, co o niej sądzicie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o nowym, prawdopodobnie antagoniście z serii Poppy Playtime. Jak sami wiecie, nie jest on jeszcze znany. Nie wiadomo, kiedy się pojawi, czy w ogóle się pojawi, jak na razie. Niedawno nagrywałem shorta, gdzie Zach, czyli główny tutaj CEO Poppy Playtime Co., mówi o najnowszym złoczyńcu, czyli że będzie ulubieńcem wszystkich i będzie jakimś tam potworem składający się ze wszystkich czegoś tam zabawek. Nie pamiętam konkretnie z tego, więc dlatego tutaj macie fragment filmu, gdzie to mówię. Nowy złoczyńca w rozdziale 4 jest tym, na którego Sent i ja byliśmy najbardziej podekscytowani. Od dłuższego czasu będzie to ulubieniec fanów, a jego projekt wykorzysta wszystkie wyjątkowe zalety bycia zabawkowym potworem Poppy Playtime. No i teraz możemy sobie zadać pytanie, co to może być za postać, kto to może być, jaki to eksperyment, jaka to niby zabawka może być. Będzie to nowy ulubieniec. Pamiętamy, że Huggy Wuggy był ulubieńcem i to tyle. Catnap też się teraz stał takim ulubieńcem, tak samo jak Mommy Longlegs też się stała ulubieńcem. Ja mam super mega teorię, kto może być nowym antagonistą serii Poppy Playtime. Jest jedna taka kaseta w chapterze 3. Nazywa się ona 1322 Report Void. Jest to kaseta, która znajduje się w Home Sweet Home. Co pojawia się na tej kasecie? Jest tam oczywiście jakiś naukowiec i Joseph, którzy rozmawiają o Kevinie. Nie wiadomo, kto to jest Kevin, nie wiadomo w ogóle, kto to jest Joseph i kim jest ten naukowiec. Chociaż ten naukowiec wystąpił, tak, wiem, pomyliłem się, każdy ma prawo się pomylić, że myślałem, że Sawyer jest tym całym naukowcem, ale tutaj dowiadujemy się, że jednak nie i z kimś on pracował i możliwe, że ten, który przeżył, to właśnie ten naukowiec, czyli taka prawa ręka Sawyera, nie? I może to on właśnie przetrwał, ale to kiedy indziej. Subject is stable. Designated 1322. Clear neural abnormalities were detected in his recent checkup. Though highly irregular, we've pulled him from the home sweet home just before lights out to perform... What is he doing with my friend? What are you doing out of bed? How did you get in here? Is Kevin sick? Why did you take him away? Yes. Kevin is very sick. Very, very sick. But we want to make him better. But he can only get better if we take him to where we can provide proper care and give him proper rest. Well, do you really think he will be okay? I should think so. We're good at what we do, son. We paid attention in school, learned, and got our proper rest when we needed it. Just like you need it now, I should think. Come now, let's get you on back to bed. Okay. It's been a pleasure meeting you, Joseph. And I promise you, your friend will be all right. When you see him again, he'll have never been better. Tutaj rozmawiamy o kasecie właśnie 1322, która mówi nam i pokazuje nam dwie nowe postacie, czyli Josepha i Kevina. Joseph jakimś cudem wtargnął na posesję, czy też do pokoju pana naukowca i pyta się o Kevina, co z nim zrobił, gdzie go zabrał i jak się czuje. No to naukowiec mówi, że jest chory, jest bardzo chory, ale oni chcą go wyleczyć. Wszystko mają go na oku, że przychodzi testy i w miarę jakoś to idzie, nie? Poznał Josepha i przyrzeka mu, że jego przyjaciel zostanie ocalony. I teraz dodatkowo można powiedzieć o tym, to będzie antagonistą. I dlaczego ja w ogóle wspominam o tych dwóch dzieciach? Kevin jest chory. Jest jako eksperyment 1322, a drugi z nich jest Joseph, który jest jego przyjacielem i wstał z łóżka, jeszcze przyszedł do pokoju tego naukowca, gdzie nie powinno go być. Dlaczego przedstawiono nam te dwie postacie, czyli Kevin i Joseph? Może być to taka przyjaźń między nimi, tak jak na przykład Theo i Prototypa, że byli naprawdę życi i byli tacy prawdziwi przyjaciele i razem próbowali uciec z placówki Playtime. To samo jest na przykład tu. Mamy Josepha i Kevina, którzy są najlepszymi przyjaciółmi, a Joseph się boi i martwi o Kevina, bo coś podobno praktycznie mogli mu zrobić, ale naukowiec uspokaja go, że wszystko jest okej. I dlaczego ja o nich wspominam? Są tu dwie opcje. Kevin
jest eksperymentem 1322 i jest to najnowszy antagonista. Nie bez przyczyny mówi naukowiec, że jest chory, nie bez przyczyny w ogóle wspomnieli o czymś takim, bo mogli nie dodawać, tylko dodać jakąś kasetę z Sawyerem lub Richem, jakimś nowym pracownikiem, tylko nie, dodali 2 nowych dzieci. Jedno dziecko, które jest chore, jest eksperymentem 1322, a drugie jest właśnie jego kolegą, no chyba jest zdrowy, bo nic tam nie mówią, że jest chory, tylko dlaczego wstał z łóżka i tu jest. Dodatkowo właśnie ten eksperyment 1322 może być właśnie antagonistą, może być jakimś potworem, my o tym nie wiemy i na przykład zamienili go właśnie w coś. A druga opcja to jest to, że Kevin i Joseph będą 2 antagonistami na przykład, że będzie coś w pokroju jak mamy w Five Nights at Freddy's Security Breach, mamy Sun i Moondrop. Są 2 animatroników, praktycznie oczywiście to jest animatronik, który zmienia swoją osobowość, gasną światła jest Moon, zapala się jest Sun. To samo może być tutaj, albo na przykład będą 2 potwory, gdzie jeden będzie dobry i będzie widział zło, będzie nam pomagał, a drugi potwór, czyli Kevin, będzie chciał nas zgładzić po prostu, bo tak, no nie wiem dlaczego, może dlatego, że żyjemy i jesteśmy człowiekiem tak jak inni ludzie tutaj, co no ale właśnie Joseph będzie właśnie tym, który będzie mu przeszkadzał, albo Josepha nie będzie w ogóle i jest tylko jako wspominka, a Kevinem będzie właśnie tym potwór. I teraz jak ja widzę te 2 potwory, albo nawet jeden. Najpierw zobaczmy sobie, jak jest sam Kevin. Kevin sam potworem, nie ma drugiego potwora. No to na przykład Kevin jest na przykład takim robotycznym, szalonym klaunem, bo na przykład mamy tutaj, że nowy park, nowe otwarcie, nie, że tutaj Poppy reklamuje na plakacie, nie, to jest nowy park. I park może być to na przykład cyrkowy na przykład, gdzie jest clown, który skacze na swoich kończynach, na nogach i tak jak mamy long legs, tylko że nie rozciąga się w nieskończoność, tylko jest na takich długich sprężynach. I to się wydaje, że jest tak samo długi jak na przykład mamy long legs, ale nie może się tak rozciągać, tylko może skakać, być bardzo szybkim i mobilnym. I na przykład boi się światła. I to mogłoby być dobry antagonista na przykład na pokazanie go i prototyp na końcu się pokazuje i potem jest chapter 5, 6, 7, 8, 9, 10. Albo, tak jak mówiłem, są 2 potwory, czyli Joseph i Kevin. Joseph jest dobry, czyli na przykład jest takim Sunem, który opiekuje się nami, pomaga nam. Jego kolega Kevin na przykład nas nie lubi, nie chce nas tutaj i chce nas po prostu zniszczyć, a Joseph nam pomaga. I to jest właśnie moja taka teoria. A dodatkowo, co mogę powiedzieć, to jest teoria, że ludzie łączą eksperyment 1322 z Dog Dayem. Nie ma na to żadnych dowodów, nie ma na to żadnych poszlak, że Dog Day to może być 1322, a dodatkowo 1322 report Void. Void to jest pustka, czy też jest to pustka, ubytek, czy też próżnia, więc nie wiemy, co to może dokładnie oznaczać, nie wiadomo, do czego to może się odnosić, ale może wkrótce się przekonamy w następnych rozdziałach. To jest oczywiście tylko teoria, nie musi się to zgadzać, ale ja tak mam, ja coś myślę, że tak będzie, coś mi... Nie wiem dlaczego to wam mówię, ale po prostu coś we mnie mówi, że tak może być i warto się z wami tym podzielić. Jeżeli macie inne zdanie lub jakąś inną propozycję, piszcie w komentarzach, ja sobie chętnie poczytam, zaserduszkuję, a jeżeli wam się spodobało, to zostaw łapkę w górę, subskrypcję, komentarz. Ja się z wami żegnam, do następnych odcinków, siemanko!